Kongres ma istotne znaczenie nie tylko dla polityki regionalnej jako takiej w praktyce, ale także dla działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Koncepcja rozwoju kraju na najbliższe kilkanaście lat, czy właściwie dziesięciolecia do roku 2050. Również wyzwania w kontekście polityki miejskiej i projekt ustawy o zrównoważonym rozwoju miast, który przed nami, mają odpowiedzieć na wyzwania z jednej strony metropolizacji, a z drugiej właśnie nacisk na policentryczność, wielośrodkowość, czyli mniejsze miasta i ich obszary funkcjonalne. Regiony są idealnie dedykowanym poziomem dla właśnie czułej polityki miejskiej, uwzględniającej hierarchię systemu regionalnego, uwzględniającej potrzeby poszczególnych miast. Zatem bardzo dobrze, że w ramach tego kongresu jest szansa szeroko z teoretykami, praktykami i też legislatorami na ten temat dyskutować. Kwestie demograficzne były bardzo ważnym elementem rozmów podczas kongresu, którego tegoroczna edycja dotyczy policentryczności, potrzeb i wyzwań związanych z jej utrzymaniem. Na tegorocznym kongresie rozmawialiśmy o przyszłości, o teraźniejszości polskich miast. Szukaliśmy rozwiązań, rekomendacji właśnie, ale nie tylko dla samych miast, ale bardziej może nawet pod kątem tych polityk, które są tworzone jeszcze wyżej na poziomie regionalnym, na poziomie krajowym. Natomiast myślę, że tym takim wiodącym wątkiem była właśnie czuła terytorializacja, co tak poetycko nazwaliśmy, ale za tym hasłem kryje się szukanie odpowiedzi na to, jak lepiej te polityki tworzone gdzieś tam wysoko, czasem w tej przysłowiowej Warszawie, tak żeby one lepiej odpowiadały na te potrzeby, uwarunkowania, które mają miasta mniejsze, miasta średnie, miasta subregionalne, ale także metropolie. Raport Hierarchia funkcjonalna miast w Polsce pokazuje nowe ujęcie polityki miejskiej, która ma być prowadzona w nowej perspektywie finansowej. Odchodzimy od spojrzenia na miasta z punktu widzenia ich wielkości oraz roli, jaką odgrywają w podziale administracyjnym, na rzecz wyposażenia funkcjonalnego, które jest niezmiernie istotne, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania z funkcji różnego szczebla, od szczebla najniższego do najwyższego, przez społeczność lokalną. Kluczowym wnioskiem, który możemy wynieść z projektu Modelowa Rewitalizacja Miast, który może się też przydać innym miastom w polityce rozwoju, jest to, że proces zmian, jakim jest rewitalizacja, wymaga czasu, wymaga cierpliwości, wymaga też uważności i dzisiaj była mowa też na panelu wprowadzającym pewnej czułości. Podczas tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej i Regionalnej często rozmawialiśmy o polityce mieszkaniowej w różnych panelach, w różnych sesjach. Wniosek był jeden. Polityka mieszkaniowa jest bardzo ważna. Kilka lat wcześniej, gdy zaczęliśmy badać Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, podejście miast do prowadzenia polityki mieszkaniowej, okazywało się, że ono było bardzo bierne. Widzimy w ostatnim czasie, że miasta coraz częściej prowadzą aktywną politykę mieszkaniową skierowaną nie tylko do tych grup słabiej zarabiających, ale też do tych osób z klasy średniej. Koncepcja rozwoju kraju jest doskonałą bazą wiedzy, którą mogą zarówno władze na poziomie centralnym, jak i samorządowe wykorzystywać w swoich pracach. W pracach przede wszystkim nad tym, jak będzie rozwijać się poszczególny region, poszczególne miasto, jakie wykorzystywać narzędzia, w jaki sposób planować swoją przyszłość. Myślę, że to opracowanie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pod tytułem Hierarchia funkcjonalna miast jest bardzo dobrym punktem wyjścia do w ogóle myślenia o
kształtowaniu systemu transportowego kraju, jak na różnych poziomach właśnie powinien taki wielowarstwowy system transportowy kraju powstawać i właśnie między innymi ośrodki subregionalne są jednym z tych bardzo istotnych miast, wokół których powinny być tworzone właśnie te naturalne obszary ciążeń transportowych właśnie zgodne z naturalnymi rynkami pracy, więc jak najbardziej właśnie tego typu myślenie właśnie pokazujące, jak hierarchicznie kształtować system transportowy jest bardzo istotne tutaj w tym zakresie. Na kongresie debatowaliśmy, spotykaliśmy się, uczestniczyliśmy w licznych spotkaniach i panelach, które gdzieś tam opierały się w mniejszym lub większym stopniu na wynikach naszych badań. I te doświadczenia tutaj potwierdzają, że ta ścieżka, którą wybraliśmy, czyli przygotowywanie analiz, przygotowanie różnych badań, dostarczanie ich i później weryfikowanie, konfrontowanie ich z rzeczywistością, przynoszą wartościowe rezultaty. Myślę, że rolę, jaką wyznaczyliśmy obserwatorium i całemu temu programu badawczemu, udaje się spełniać i to cieszy. Ten kongres był takim radosnym miejscem spotkania licznych instytucji, osób, które wymieniały się wiedzą i ta wiedza służy naszemu krajowi i naszemu rozwojowi.